Cześć moi fani, słuchajcie, jeszcze taka kwestia mi się przypomniała. Jak wiecie, dzisiaj to są snajperzy, saperzy i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, a wtedy to się nazywało minerzy. Podkładali na przykład pod tunel beczkę prochu i wysadzali. Faktem, że mało kto się przeżył, ale były kwestie, że ludzie przeżywali, 2-3 osoby przeżywali. Następna rzecz, proszę Państwa, chciałbym Wam oświadczyć, że żeby wróg się nie dostał na przykład do bazy, no nie, bo wróg mógł się przekopać się przez tunel pod ziemią, mógł się dostać do jednostki wojskowej. To co robili, proszę Państwa? Więc minerzy podkładali tak zwane ładunki wybuchowe lub jak już się wykopało, wcześniej podkładali ładunki wybuchowe lub jak już się wykopało, to robili coś takiego, że kładli bęben, taki bęben jak wiecie, nie perkusja jak dzisiaj, tylko taki bęben wysokości, ja wiem, 50-60 cm i na ten bęben kładli na przykład żelazne lub miedziane lub stalowe kulki. Co to dawało? Dawało to, że jak na przykład się wróg zbliżał, to oddawało dźwięk, czyli takie takie stukanie w ten bęben, czyli już wiedzieli, że to wróg się zbliżał. Czekajcie, musimy teraz przejść na drugą stronę, bo ja dzisiaj idę do znajomego, wiecie? Fajnie będzie, I teraz tak, proszę Państwa. Zaraz Wam pokażemy coś jeszcze. Zaraz też obejrzymy. Jutro może jakiś filmik wrzucimy. Dzisiaj nie jest zbyt ładna pogoda, żeby kręcić, ale Wam pokażę. Proszę Państwa. Więc tak, najpierw zaczniemy tutaj, żeby Wam pokazać. Pokażę Wam kaczodoły. Tak to się nazywa, kaczodoły. Kaczodoły. Proszę Państwa, więc na tych kaczych dołach, teraz są garaże, proszę Państwa. Tak to wygląda. Proszę Państwa, jesteśmy akurat na kaczych dołach. A za chwilę będzie dla Was niespodzianka, ponieważ jeszcze jeden moment zapomniałem nakręcić, ale to za chwilę się dowiecie, nie tylko dlaczego. To widzicie, tu jest jeszcze fosa, była fosa, niektóre rzeczy są przerobione, ale tu na przykład już tędy przechodzimy, tu macie, proszę Państwa, rzeczkę, i zaraz zobaczycie coś. To jest właśnie te stare korytarz, chyba to jest jeszcze stare korytarz rzeki. Tu kiedyś się jeszcze, jak w Wekomie się pracowało, to tu się sprzątało. Ale za chwilę tu, proszę Państwa, będziemy przechodzić przez krzaki, żeby tak nie było pięknie, ładnie.
I tu proszę Państwa, nie wiem czy tu, czy tam dalej. Aha, jest. Proszę Państwa, tu mamy już kawałek muru obronnego. Czyli jak widzicie, proszę Państwa, tu mamy kawałek muru obronnego. Tu mamy właśnie jeden z bunkrów, tylko że już teraz zamurowane, bo to wszystko ale proszę zobaczyć jak tu wygląda. Tu macie, proszę Państwa, mury i tak dalej. Drzewa. Tam można head jeszcze iść na drugą stronę, ale nie będziemy tam szli, bo nie ma sensu. Tu proszę Państwa, proszę zobaczyć jak to wygląda. Pięknie. Mury. To oczywiście jest niezadbane, bo tu nikt nie sprząta, a jak w Wykomie się robiło, to tu było czyściutko, a tu łebki przychodzą i śmiecą. No, tu macie furtkę. O, tam gdzie ten pojemnik leży, widzicie go? No, tam o. To jest właśnie jeszcze pozostałość murów obronnych. I przechodzimy, proszę Państwa, dalej. Widzicie puszki, kamienie, krzaki. Właśnie jeszcze miałem Wam to właśnie pokazać i to by było chyba na tyle. Tam niektóre bunkry są jeszcze, na przykład na Armii Krajowej, tam są jeszcze bunkry, ale to kiedy indziej Wam pokażę. Przede wszystkim dziękuję za dotychczasowe subskrypcje. 184 subskrypcje, bardzo za to dziękuję i proszę o więcej. Co chciałem jeszcze rzec, proszę Państwa. Chciałem rzec, że dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla mnie, bo to zbliżamy się, proszę Państwa, do 200, więc będzie święto. Święto. Teraz przechodzimy. O, teraz proszę Państwa, tu macie właśnie widok z tyłu. To jest właśnie ten pamiętacie, co Wam ostatnio nie pokazywałem, ten poniemiecki dom z przodu, a teraz macie widok z tyłu. Tak to wygląda, ogólnie mówiąc. A teraz będziemy zbliżać do ulicy Jagiellońskiej. Zresztą już my szliśmy Jagiellońską. Tu macie ten poniemiecki właśnie budynek. Z przodu to ładnie wygląda, ale z tyłu to jest masakra. Poobijane. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Pomalowane. Wstyd i hańba, proszę Państwa. Wstyd i hańba. Następna rzecz. Zaraz Wam pokażę jeszcze ten polnozbyt. O, widzicie, ostatnio Wam pokazywałem palety, gdzie leżały palety, mówiłem Wam o tym polnozbycie, no nie? No, to teraz Wam dokładnie pokażę ten polnozbyt. Faktem, że tam do środka nie wejdziemy, ale mniej więcej tak przez płot zobaczycie. Tu, proszę Państwa, mamy ogródki działkowe. Ogródek działkowy. Tu jest przejście z tyłu budynku. Tu jest mojego kolegi. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Tu jest, proszę Państwa, z tyłu ogródek mojego znajomego. Tu też nie za często chodzę, ale chodzę. Chciałem po prostu Wam zademonstrować
No. Tu było, no. Tu macie, proszę Państwa, właśnie mogliśmy tamtędy przejść z tyłu, między tymi garażami, ale myślę, że nie warto, no nie? No, teraz tak, tu macie rzeczkę. No i teraz przechodzimy właśnie do Nysa. Przejdziemy do Nysa Południe. Całe Nysa Południe zostało wybudowane, o, tu macie właśnie Polmozbyt były, który zbankrutował. I teraz tak, proszę Państwa, całe Nysa Południe, całe to osiedle, bo to jest ulica Kosaka, Korczaka, Kusocińskiego, Piłsudskiego i tak dalej, to było obudowane jeszcze za czasów gierkowskich. Więc za czasów gierkowskich to było lata 68-75 i to było budowane z płyt. Wtedy to było najnowocześniejsze budownictwo, że można tam było zakupić mieszkanie dwupokojowe lub czteropokojowe, a nawet pięciopokojowe. Budynki były wtedy budowane od czteropiętrowego do 11-piętrowego. Nieraz tak bywało, że najpierw wybudowali 7 pięter, a później jeszcze dobudowali te 4-5 pięter. Tu, proszę Państwa, tędy, jak te samochody jadą, jedzie się na jezioro. Tu macie, proszę Państwa,